Cześć, dzisiejszy temat to pakowanie na podróż motocyklową. Co zabrać, czego nie brać, jak to wszystko spakować na motocykl. Temat bardzo szeroki, ponieważ każdy z nas podróżuje inaczej. Każdy z nas zabiera co innego i nie da się powiedzieć, co jest dobre, co jest złe, co brać, czego nie brać. Jedni jeżdżą offroadami, drudzy jeżdżą sportowymi motocyklami. Jeszcze inni ładują na kufry, nakładki, plecaki, także jest to temat bardzo szeroki, więc nie powiem Wam, co brać, czego nie brać, jak to zrobić, bo to nie da się tego tak określić, każdy lubi, co lubi, więc powiem Wam tylko, jak ja się pakuję na mój motocykl, jak ja to wszystko upycham, gdzie, co i jak. Może Wam się coś przyda z tego filmu, także zapraszam Was bardzo serdecznie na ten film. No więc tak jak widzicie, jestem tutaj moim Tigerem i on, tak jak teraz tu wygląda, to tak ja się pakuję na motocykl. To znaczy mam kufry boczne, centralne, te torby na gmole i powiem Wam wszystko, jak ja to robię. Tak wygląda mój motocykl, jak ja jadę na jakiś wyjazd. Wejdziemy tu na temat wyjazdów takich dłuższych, minimum tydzień, dwa. Nie mówię o takich wyjazdach krótkich na weekend czy na jeden dzień, także omówimy sobie taki temat dłuższego wyjazdu. Zacznę może od tego, co ja na siebie zakładam, z czego ja korzystam. Oczywiście nie są to jakieś reklamy tych produktów, tylko powiem Wam, z czego ja korzystam i z czego jestem zadowolony, a z czego nie. Opiszę to również w filmie, tam całą listę pokażę Wam wszystkie te rzeczy i tam również rzucę jakieś linki do Ceneo czy do Amazona. Możecie sobie popatrzeć, jakie są ceny takich produktów. No i zacznę od tego, co zakładam na siebie. I ja na telefonie mam taką listę, mam ją teraz przed sobą, którą sobie zawsze przed wyjazdem odpalam i oznaczam, co zabrałem, czego jeszcze nie zabrałem. Ale dopisałem również rzeczy, które mam na sobie, czyli zacznę od bielizny termoaktywnej. Wiadomo, no, skarpety, majtki, no to chyba nie muszę opisywać, ale bielizna termoaktywna, której zawsze jeżdżę, to jest ta, którą mam teraz na sobie, to jest Brubeck. Brubeck Kohler. Jest to wersja taka na lato, na chłodne dni, ale powiem Wam, że świetna sprawa, jestem bardzo z nich zadowolony i jeżdżę w nich cały rok. One są niby tylko na gorące dni, na lato, bardzo przewiewne. Jadąc w upały, nie wiem, podnoszę się na chwilę na podnóżkach, przewieje mnie momentalnie, jestem chłodny, wsiąka pot. Ogólnie jestem bardzo zadowolony, mam spodnie, mam tą bluzkę i mam tak samo kominiarkę z tego Brubecka. Tylko co jest ważne, pierwszy zestaw, który miałem, użytkowałem, już nie pamiętam, rok chyba, czy dłużej, nie pamiętam. Przyjechałem po podróży i już było strasznie śmierdziało i sobie myślę, a wrzucę do pralki, chociaż wiedziałem, że nie wolno tego robić. I powiem Wam tak, że wrzuciłem raz tylko do pralki i później ubrałem je na tydzień później, chyba pojechałem sobie na TED na Węgry. Powiem, że tragedia. Wszystkie te właściwości straciła ta termoaktywna bielizna. Zamiast wchłaniać pot, to zatrzymywała pode mną ten pot. Normalnie lało się ze mnie, tak jakbym miał na sobie worek foliowy. I musiałem wyrzucić to wszystko do śmieci i kupiłem sobie nowy zestaw. Także nigdy tego nie pieszcie w pralce, tylko w rękach. Teraz tak, skarpety motocyklowe, no to jakieś tam mam po prostu zwykłe skarpety motocyklowe, drugie sobie zabieram zawsze na podróż. I teraz tak, buty. Co do butów, ja akurat używam teraz aktualnie dwóch par. Na podróż biorę oczywiście tylko jedną, ale mam takie TCK X-On GTX. One są z Gore-Texu i to są takie bardziej na asfalt. Jeżdżę w nich tak tylko wokół komina, gdzieś jak się jadę gdzieś kawałek przejechać, bo one są wygodne i lekkie, fajne. Ogólnie jestem z nich zadowolony. Ale na podróże zabieram CD Adventure 2 GTX-y. To są również z Gore-Texu. I powiem Wam, że kupiłem w tamtym roku, na początku tamtego roku. Jestem bardzo z nich zadowolony. Są naprawdę wygodne, chociaż może nie wyglądają, ale są wygodne. Są bezpieczne przede wszystkim. Chronią Waszą kostkę przed skręceniem. Ja lubię sobie czasem zjechać z asfaltu, więc czuję się w nich bezpiecznie. Fajne buty, bardzo jestem zadowolony. Zresztą to są popularne dosyć buty i bardzo dużo osób w nich jeździ. Także te buty zabieram na wyjazd. Jak jadę gdzieś na dłuższy wyjazd, to zawsze. Nawet jak jadę w gorące kraje, tak jak byliśmy w tamtym roku na Bałkanach, było pod 40 stopni, ale ja jeździłem w tych butach i powiem Wam, że spoko. Także to mam buty. Jeśli chodzi o spodnie, no to spodnie i kurtkę, to co mam teraz na sobie, to jest Parao, to jest taka firma
takie sklepy są w Austrii, Polo Motorrad i to jest niemiecka firma i te Parao kurtka, one się dokładnie nazywają Parao Tura WP. Są takie spodnie i kurtka na chłodniejsze dni. W spodniach jeździłem cały sezon w tamtym roku i powiem Wam, że spoko, bo super wentylacja i w ogóle fajne te spodnie są. Chociaż w tym roku przed naszym wyjazdem kupię sobie jakieś na lato meszowe spodnie. A co do kurtki, no to ją zakładam tylko na początek wiosny, koniec jesieni, jak są chłodne dni, bo ona jest naprawdę ciepła. Chociaż ma bardzo dobrą wentylację, no ale na upalne dni no to jest jednak za gorąca. Ale jak jadę na podróż właśnie w lecie, to zabieram kurtkę inną. Mam taką Speedy Super Neo Evo, ona się chyba nazywa, pokażę Wam tam w filmie. I to jest taka kurtka meszowa na lato. Ona już mniej chroni niż ta, wiadoma sprawa, ale jest bardzo przewiewna i w gorące dni jest super sprawa, także w niej jeżdżę. I mam taki patent, że po prostu jak mi jest chłodno, to zakładam kurtkę przeciwdeszczową na górę. Wtedy od razu jest dużo lepiej, bo ona jest wiatroszczelna tak samo. A jak jest już bardzo zimno, gdzieś wieczorem, to wtedy mam jeszcze zawsze w kufrze z tego zestawu, właśnie z tej kurtki, z tych spodni, mam taki ocieplacz, który ten ocieplacz robi jako kurtka. Ona możecie z niej chodzić normalnie po ulicy. I ona jest wodoszczelna, ciepło w niej jest. Także ją zawsze mam w kufrze i na przykład właśnie jak mi jest zimno wieczorem, no to zakładam sobie ten ocieplacz i wtedy właśnie tą meszową kurtkę. Więc tak, rękawiczki zawsze biorę 2 pary. Wjeżdżę cały czas w rękawiczkach Alpinstar Cooper, bardzo fajne, takie na lato. Cały czas w nich jeżdżę i drugie mam zawsze rezerwowe. Ja mam akurat Helda Satu 2 z Gore-Texu. To ja je zakładam tylko jak pada deszcz. Jak jest zimno, ja je zawsze mam w kufrze jako drugie rezerwowe, ale na co dzień, tak w ciągu dnia to jeżdżę w tych letnich, w tych Alpinstarach. No i mój kask, mam Airoha Commandera 2, na kasku Intercom Sena 30K no i uchwyt na kamerkę, jakiś kupiony tam z AliExpress czy gdzieś. I sprzęt do nagrywania. Teraz tak, motocykl. Na motocyklu, tak jak tu pewnie widzicie, na gmolach mam 2 torby. I słuchajcie, ja je kupiłem na takiej stronie Motea. Jest po polsku również. Ogólnie polecam Wam popatrzeć, bo tam można coś wyhaczyć fajnego, niedrogiego. W opisie filmu Wam tam rzucę linka do tej strony. Też, tak jak mówię, to nie są żadne reklamy, tylko mówię to, co ja kupiłem, akurat co ja mam. I mam 2 torby, to są chyba 2 razy 10 litrów. 2 razy 6 albo 2 razy 10 litrów, powiem Wam szczerze, że nie pamiętam, chyba 10-litrowe. Więc tak, te 2 torby mam, do tego mam tankbag, to jest Mosco Nomad V3. Co do tankbagu, w Suzuki poprzednim miałem z Kiwi, taki mały, nie podobało mi się tu, w ogóle próbowałem z SW Motecha różne zakładać, nie podobało mi się tu, bo to tak wyglądało dziwnie, takie duże to było. I gdzieś zauważyłem we filmie, że ktoś jeździ właśnie na tej Mosco. Zakupiłem ją w tamtym sezonie, cały sezon jeździłem, powiem Wam, że super sprawa, jestem bardzo zadowolony. Jakby ktoś był zainteresowany, no to w ogóle piszcie w komentarzu, to może zrobię osobny film i pokażę w ogóle jak ta Mosco wygląda w środku, na zewnątrz i kilka słów o niej opowiem. I kufry. Kufry ja mam Givi, Kappa, to są akurat Kappa, no ale to jest ta sama firma. Stelaże również z tego. Ja nie kupowałem oryginalnych stelaży i oryginalnych kufrów, ponieważ te mi zostały z Suzuki, więc je założyłem. Prawy mam 37 litrów. Lewy jest 45, dlatego że tu jest tłumik i ta odległość, chciałem zachować taką samą odległość, dlatego ten lewy sobie zmieniłem na 45-litrowy, bardzo duży. I kufel centralny 48 litrów. I w to wszystko się pakuje. Plecaka nie biorę, w sumie to mam jeszcze rolkę tutaj na tylne siedzenie, ale tej rolki jeszcze nie brałem nigdy ze sobą na wyjazd. I teraz tak, co zabieram do tej torby? Z lewej strony mam tak, zestaw narzędzi. Tam mam klucz do kół, tak żeby jak trzeba by było łańcuch właśnie naciągnąć na trasie, jakieś tam podstawowe klucze. Sam sobie to skompletowałem, także w tej torbie mam. Do tego mam tak, zapas bezpieczników, rezerwowe bezpieczniki, mały smar do łańcucha, który zawsze mam przy sobie, wiadoma sprawa, trytytki, podstawowa rzecz na podróż. Mogą się w każdej chwili przydać. Do tego mam taką taśmę szarą naprawczą, też się może przydać. I taką małą apteczkę, którą żona mi w sumie skompletowała, bo moja żona pracuje w aptece, więc leków to ja mam do bólu. Małą aptekę mam w domu, także ona mi tam skompletowała takie podstawowe rzeczy. Drugą apteczkę mam pod siedzeniem, tą taką typową motocyklową, taką małą, nie?
Także to jest ta lewa torba. Z prawej strony mam przeciwdeszczówki. Mam tak, spodnie przeciwdeszczowe, jakieś takie zwykłe, nie wiem, jakaś firma nieznana, ale kurtka przeciwdeszczowa. Słuchajcie, też miałem taką zwykłą kurtkę przeciwdeszczową i powiem Wam, że tragedia. Raz chyba na Rumunii to było, padał deszcz, było ciepło, założyłem na siebie, to tak jakbym założył worek na siebie, normalnie pod spodem wszystko lało się ze mnie, spociłem sobie całą tą kurtkę, ona nie przepuszczała w ogóle powietrza i powiedziałem nigdy więcej. Wyrzuciłem ją, kupiłem sobie Scotta Ergonomic Pro. Powiem Wam, że bajka. To jest bajka. Polecam w 100%. Moim zdaniem top produkt. Przewiewna, w ogóle się w tym nie pocicie. Jest oczywiście wodoszczelna. Tak samo, tak jak mówiłem, ubieram ją, jak mi jest zimno i nawet nie pada deszcz, tylko mi jest chłodno wieczorami. Na tą kurtkę meszową to sobie ją zakładam na górę. Tak jak jeździłem w tamtym roku w Polsce, co byłem na jesieni, była późna jesień, byłem w Kotlinie Kłodzkiej. Tak w ogóle to Was odsyłam do tego filmu, bo dosyć fajnie ten film się oglądał i dosyć dużo osób oglądnęło. Także polecam Wam ten film, ale było wtedy tak bardzo zimno. Rano jak wstałem było 1 stopień i powiem Wam, że ubierałem sobie właśnie albo tą kurtkę przeciwdeszczową, albo właśnie ten ocieplacz, który zawsze wożę ze sobą, do tego tą kurtkę i było mi super ciepło. Także ta kurtka przeciwdeszczowa polecam. Super sprawa. Teraz tak, w tankbag. W tankbagu mam tak, co jest najważniejsze, to dokumenty. Ten tankbag, tą torbę, bo to jest jako plecak, ściągacie, możecie sobie założyć na plecy i zabrać ze sobą. Tu mam dokumenty, najważniejsze i zawsze to zabieram ze sobą. Mam paszport, zawsze mam paszport, nieważne gdzie jadę, zawsze mam paszport. Wiem, że nie trzeba w Unii Europejskiej, ale ja zawsze mam. Do tego tak, zielona karta do motocykla, też również zawsze mam przy sobie. Drugi telefon, zawsze zabieram drugi telefon ze sobą, gdyby mi się coś stało z tym, no to dzisiaj bez telefonu, no to wiecie, jest ciężki temat, szczególnie jak jadę sam, nie? Bo to jak jadę gdzieś samemu, no to jakby się coś stało z telefonem, ja zawsze mam drugi rezerwowy. Kluczyki zawsze zabieram drugie, również rezerwowe. Jak jedziemy w grupie, to robimy tak, że daję na przykład moje kluczyki któremuś innemu koledze, ten kolega daje jego kluczyki mi, w razie czego, no to mamy rezerwowe. A propos tych kluczyków, ja chyba u Zulaka raz widziałem, opowiadał właśnie, że ściągnął sobie kufry gdzieś na trasie, był sam i miał kluczyk wsadzony w kufer i nie wiem, robił sobie kawę czy coś i trącił nogą i złamał ten kluczyk właśnie i został w zamku. No i wtedy jak jesteście na takiej podróży gdzieś daleko od domu, bez kluczyka jest problem. Także ja w tym tankbagu mam drugie rezerwowe kluczyki do motocykla i do kufrów, no bo właśnie tu jest ten minus, że niestety muszę mieć do kufrów osobny kluczyk, bo nie są to oryginalne kufry. Także mam tam zawsze tak, kluczyki rezerwowe, powerbank, również tutaj wożę powerbank. Wiadoma sprawa, no powerbank się zawsze przydaje, tym bardziej, że u mnie te moje ładowarki, już wspominałem w filmach o tym Tigerze, tam są 2 filmy na moim kanale o tym Tigerze, trochę mówiłem o nim, również odsyłam, jeżeli ktoś ma ochotę. O tej ładowarce, że ona dosyć słabo ładuje, raz nie ładuje, więc w razie czego jakby mi nie ładowała ta ładowarka lub coś z tym było nie tak, no to tu mam wyciągnięty kabel z tego plecaka, wpinam sobie telefon i ładuje mi się telefon. Także powerbank mam również tutaj zawsze. No i portfel lub w kieszeni, raczej w kieszeni w spodniach niż tutaj, ale czasami tutaj. No i tak, jakieś kable, mikrofon, bo do nagrywania to sobie szybko wyciągam stąd mikrofon, baterie na zmianę, zatyczki do uszów też tutaj wożę. Jakaś taśma mała przeźroczysta czasem się może przydać. Do tego jakiś długopis, scyzoryk, zapalniczka, takie drobne rzeczy. No i co tu mam? Wodę w tankbagu. To jest też fajna sprawa. Mam tutaj wodę. Podczas jazdy mogę sobie pić. Bardzo ważna rzecz w czasie upałów. Nikt o tym nie myśli, a można się odwodnić, bo jedziecie, wieje na Was wiatr, a nie myślicie o piciu. Także to mam w tankbagu. Teraz tak, prawy kufer, ten 37-litrowy, tu mam do środka taką, kupiłem sobie torbę, chyba też w tej samej firmie właśnie co te boczne. 37-litrową taką torbę, którą wyciągam ze środka i tam mam w niej wszystkie ciuchy takie na wyjazd, no nie? To, co zabieram ze sobą. Jak jestem gdzieś w hotelu, czy gdzieś na jakimś noclegu, no to otwieram sobie kufer, wyciągam tą torbę, zakładam na plecy i idę do hotelu. Fajna sprawa. I powiem może 2 słowa, co ja zabieram, jeżeli chodzi o strój taki, no, o ciuchy takie, nie motocyklowe, tylko normalne. Więc tak, skarpety, majtki zabieram 4 pary maksymalnie. 5, no dobra, 5, ale na początku zabierałem sobie na każdy dzień inne, totalnie bez sensu. Szkoda miejsca. Zabieram sobie zawsze 4, maksymalnie 5 i piorę po prostu na miejscu. To jest jedna sprawa. Koszulki biorę 2,
maksymalnie 3 i kupiłem sobie w Decathlonie chyba takie koszulki, które są jak wychodzicie w góry. One mają taki materiał, że się po prostu nie swijają, bardzo mało miejsca zajmują i one wchłaniają pot i w ogóle nie śmierdzą tak bardzo i naprawdę rzadko się je pierze. Powiem Wam szczerze, że jak jeździć cały dzień motocyklem i wieczorem ją ubiorę taką koszulkę na tam, nie wiem, godzinę, dwie, to czasami raz w tygodniu ją wypiorę, a czasami to w ogóle nie prałem, bo jak miałem 2 czy 3 koszulki, to mi wystarczyło spokojnie na 14 dni i one naprawdę są super. Do tego biorę spodnie, również właśnie chyba w Decathlonie kupiłem, już nie pamiętam, ale takie spodnie właśnie do trekkingu. One bardzo mało miejsca zajmują, są bardzo cienkie i odsuwane mają nogawki. I biorę 2 pary zawsze. Po pierwsze, bardzo mało miejsca zajmują. Po drugie, mam spodnie długie, a jak jest gorąco, to odsuwam sobie nogawkę i mam spodenki. Czyli mam po prostu 2 pary spodenek i 2 pary spodni w jednym, tak jakby. Super sprawa. W tamtym roku już tak jeździłem i na pewno tak będę dalej robił, bo mi bardzo mało miejsca zajmują. Biorę zawsze sobie małe spodenki na basen, albo nad morze, jak jesteśmy gdzieś nad morzem, żeby popływać. Co jeszcze? Kurtka przeciwdeszczowa, też taka mała, która mało miejsca zajmuje. Wieczorami jak jest chłodno, to ją ubieram, albo jak pada deszcz. Ten ocieplacz, który mówiłem, zawsze mam tutaj w kufrze, w tym bocznym. Jak mi jest zimno, to również wieczorem sobie ubieram na siebie. Buty cywilne, podstawa. Też sobie kupiłem buty takie do trekkingu, bardzo wygodne, bo nawet jak się gdzieś zatrzymam, chcę wyjść gdzieś w góry, czy nawet przez miasto się przejść, to ściągam te moje motocyklowe, te CD Adventure'y i zakładam normalne buty. Do tego biorę zawsze klapki japonki, ponieważ one mi służą jako nie wiem, na basen, nad morze, ale także chodzę sobie po mieszkaniu w nich, czy tam gdzieś w hotelu, jak jestem. No i tak, drugi zestaw termoaktywnych ciuchów. Biorę zawsze drugi, taki grubszy, taki na zimniejsze dni. Chociaż tak jak mówię, no ja w 99% jeżdżę w tym brubeku i jestem bardzo, bardzo zadowolony, ale zawsze drugi zestaw mam. Więc tak, to mam wszystko w tej torbie. Aha, o czym nie wspomniałem, mam takie woreczki również małe na brudną bieliznę. Jak mam brudne skarpetki, majtki, to sobie wkładam do tego woreczka, odkładam na bok. Wiem, które są do prania, które nie. Jeżeli chodzi o pranie tych ciuchów, ja zabieram sobie takie listki, które bardzo mało miejsca zajmują. Wrzucacie sobie do umywalki skarpety czy majty, ten listek, piorę w rękach. Super wygodna rzecz, polecam. Teraz tak, to jest ten kufer i tu mam tylko i wyłącznie ciuchy. Rzeczy osobiste, aha, w tym kufrze jeszcze, tak, w tym kufrze mam jeszcze taką torebkę na kosmetyki. Polecam z takim haczykiem, gdzieś tam też na jakichś chińskich sklepach kupiłem, AliExpress czy gdzieś. Fajnie jest z tym haczykiem, bo można ją wszędzie zawiesić, gdzie chcecie. No i tam mam jakąś, wiadomo, szczoteczkę do zębów, kosmetyki, żel jakiś mały pod prysznic, małą pastę do zębów. Mały ręcznik, zawsze mam ze sobą mały ręcznik, w razie czego, gdyby nie było w jakimś hotelu. Chusteczki nawilżone, no i właśnie te listki do prania, o których mówiłem. Teraz tak, lewy kufer. Lewy kufer jest dosyć duży. I tutaj tak, zestaw naprawczy do opon, zawsze go mam przy sobie, gdyby mi gdzieś złapał kapcia, żebym mógł sobie sam naprawić. Mini kompresor, też go gdzieś kupiłem, nie jest to jakiś markowy, ale ogólnie działa, próbowałem go parę razy, wszystko jest ok. On robi jako powerbank jeszcze, robi jako latarka, także w razie czego mam drugi powerbank, gdybym potrzebował. Zabezpieczenie na motocykla, mam to zakładane na tarczę z alarmem. Też zawsze ze sobą wożę, jak gdzieś motocykl stoi na ulicy lub w takim miejscu, co czuję się trochę niepewnie, no to zakładam ten alarm. Do tego mam taką linkę z zamkiem do zabezpieczenia na przykład kasku lub kurtki. Jak zastawię sobie kurtkę lub kask na motocyklu, to sobie tą linką zapinam, tam ustawiam kod. Mam też takie gumy do ściągania, które mogę właśnie sobie, powiedzmy, taki kask położyć na tylnym siedzeniu, gumami ściągnąć, żeby mi nie spadło. Jakąś rękawiczkę też mam taką, jakby trzeba było przy motocyklu coś porobić, żeby się nie pobrudzić. No i jakieś tam szmatki małe, nie? To mam w tym. I teraz tak, w tym kufrze jeszcze mam taką małą torbę z lekami. To również moja żona mi tam zrobiła taki zestaw leków podstawowych, ale to podstawowe. Przede wszystkim na nie wiem, ból brzucha, ból zęba, jakieś przeciwbólowe, na zaparcie, na jakiś węgiel, takie podstawowe rzeczy, no. Każdy musi sobie tam sam pewnie dobrać swoją apteczkę, to co potrzebuje. Do tego tak, gotowanie. Jeżeli chodzi o gotowanie, zawsze zabieram ze sobą kuchenkę taką małą, taki mały zestaw. Chyba to na Amazonie kupiłem, pokażę Wam tam w filmie. Tam jest garczek duży, taka mała patelnia, talerzyki, zestaw sztućców, kubek.
i mały palnik. Do tego mam oczywiście gaz, butlę z gazem, też w tym kufrze tutaj jeździ. Zapalniczka jakaś. Latarki mam dwie, jedną taką większą, jak gdzieś trzeba wieczorem sobie albo w namiocie, albo gdzieś przy stoliku jak siedzimy. I drugą mam czołówkę na czoło, gdyby trzeba było coś tam przy motorze porobić. Do tego mam, jeszcze mam taką matę izolacyjną. Ona mi mało miejsca zajmuje, leży na dnie kufra. Kto tu jeździ? O, to widzę, że tu jeżdżą. Wiecie co, bo ja tu zjechałem w taką boczną drogę. Tu jest trochę szutrów. Nie było nigdzie zakazu i tak się zastanawiam, czy tu można jeździć, ale widzę, że chłopak jakiś jedzie. Ale dobra, wracając do tego, o czym mówiłem. Matę izolacyjną mam taką, leży mi na dnie kufra. Ona jest taka, mało miejsca zajmuje w sumie, ale mogę sobie ją rozłożyć gdzieś na kamieniach, na ziemi. Ona izoluje temperaturę od podłogi. Też ją zawsze mam przy sobie, bo mi dużo miejsca nie zajmuje. Tak samo do namiotu, jakbym czasem brał namiot, no to sobie na spód pod namiot daję tą matę. Teraz tak, jedzenie, też mam taką małą torbę, która izoluje mi temperaturę i tam jak sobie biorę czasem jakąś konserwę, jakiegoś kabanosa, takie wiecie, bardziej suche jedzenie, jakieś kawę, herbatę, no to mam w tej małej torbie, to zawsze mam ze sobą. I teraz tak, to jest w tym kufrze. Centralny kufer staram się mieć pusty, w nim jest tylko torba na mój sprzęt do nagrywania. Tam mam drona, mam kamery, mam baterię, ładowarkę i takie rzeczy. I czasem wodę mineralną, ale staram się, żeby więcej tam nic nie było. Ponieważ jak jestem gdzieś na trasie, idę na zakupy, no to wrzucam sobie tam zakupy do tego kufra. No, trzeba mieć miejsce w motocyklu w razie czego, jakbym potrzebował sobie coś kupić, nie wiem, coś zabrać. Także staram się, żeby tam był tylko sprzęt do nagrywania. I mam tylko na tej ściance tutaj u góry, pod siatką takie ściereczki do wycierania kasku, wizjera, do lusterek, do tej szyby tutaj z przodu i spray taki do czyszczenia. Także to mam w tym. Jeżeli chodzi o elektronikę, nie wiem, czy kogoś to interesuje, no ja mam te kamery DJI, tą 360 i tą Action 6, do tego drona. No i tak jak mówiłem, zapasowe baterie, mikrofony, karty SD. Laptop, tablet sobie biorę zawsze, albo laptop, albo tablet. To też wrzucam tutaj między ciuchy przeważnie, żeby się z tym nic nie stało, no bo wieczorami sobie zgrywam filmy, także mi to jest potrzebne. Pamięć jakąś tam mam SanDiska też na zgrywanie tych filmów. No i ładowarki, kable, to co wiadomo, to co komuś jest potrzebne. I co teraz tak, ewentualnie jakbym chciał sobie namiot wziąć, no to przedtem robiłem tak, że wkładałem namiot do tego dużego kufra, ale wtedy ten centralny miałem zapchany na full, nie? I mam jeszcze rolkę, taką tutaj na tylne siedzenie i tam sobie tak kiedyś na próbę właśnie spakowałem namiot i tam mam, w namiocie mam tą matę izolacyjną, namiot, śpiwór, dmuchany materac, taką dmuchaną małą poduszkę, mały hamak, bardzo mało miejsca zajmuje, czasem go zabieram również jak nie biorę namiotu, to sobie zabieram ten hamak ze sobą i takie małe krzesełko, nie? To jak biorę namiot. Tej rolki jeszcze w sumie nie brałem nigdy. Wcześniej ten namiot brałem tutaj w boczny kufer. Być może w tym sezonie zabiorę tą rolkę z tym namiotem, ale to oglądajcie mój kanał, bo coś sobie tam zaplanowałem, zobaczymy czy wypali. Także być może pierwszy raz z tą rolką pojadę w tym roku, zobaczymy. Co, jeszcze może dwa słowa o tutaj co mam na motocyklu na ten sezon. No to tak, tego CarPuride'a założyłem dopiero teraz na ten sezon, będę go testował. Film jest na kanale, gdyby ktoś był zainteresowany. Również kod rabatowy, tam minus 30%, możecie sobie zerknąć. Ja tu mam akurat SP Connecta uchwyt na telefon. Do tego mam podpięty kabel do ładowania właśnie do tej ładowarki. Tak mam na stałe. I tak, tu jest taki pilot do tego CarPuride'a, do obsługi tego CarPuride'a i taki mały pilocik mam do kamerki 360, żebym mógł sobie włączać nagrywanie kiedy chcę. No i chyba tyle, co miałem powiedzieć. Jeszcze jest taka sprawa, jeżeli jadę się przejechać gdzieś offroadem, tak jak jeździłem w tamtym roku na Węgrzech, na TED, teraz też mam się zamiar przejechać, być może już niedługo, to wtedy wszystko ściągam, to znaczy kufry ściągam. Te boczne torby zawsze ze mną jeżdżą, bo mam te narzędzia i przeciwdeszczówkę, to mi jest zawsze potrzebne, nigdy tego nie ściągam. Tutaj na bak ta torba też również ze mną jeździ zawsze. Jak jadę sobie na offroad, to zabieram tylko plecak. I do plecaka wrzucam zestaw ten do opon, gdybym przebił oponę gdzieś po drodze, ten kompresor, no i wodę do tego, nie? Także to są rzeczy, które mi są potrzebne jak zawsze i to mam zawsze przy sobie. A poza tym wtedy jak jadę w offroad, to ściągam te kufry.
Dobra, słuchajcie, chyba powiedziałem wszystko, jak ja to robię, tak jak mówię, tak jak ja to robię. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach lub piszcie, co na przykład wybierzecie, czego ja tu nie wymieniłem, bo chętnie się dowiem i być może jakoś zmienię swoje nastawienie, bo wiem, że większość z Was, jak oglądałem jakieś filmy, mówiło, że na początku to brali bardzo dużo rzeczy i z każdym wyjazdem coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. Ze mną też tak było, z każdym wyjazdem zabieram coraz mniej. I naprawdę, jak przyjedziecie po takiej pierwszej podróży, nie wiem, 2-tygodniowej, to się okazuje, że tego w ogóle nie potrzebowałem, tamtego w ogóle nie potrzebowałem, jest następny raz już zabieramy coraz mniej. Także piszcie w komentarzach. Zapraszam Was na mojego bloga rmotoadv.com. No i do zobaczenia już niedługo na jakichś wyprawach. Także trzymajcie się, na razie, cześć. Dotrwałeś do końca, no to po co się tak szybko rozstawać? Zobacz na jakiś film, który jest wyświetlany obok, zasubskrybuj kanał. Po co masz mnie potem szukać po całym YouTubie jak zaginione skarpetki?